Ola, co ty robisz? No jak to co? Mówiłeś ostatnio, że filtry węglowe są najlepsze. Ale nie pij tego! Nie, ale to nie w taki sposób. Chodź. Chodź na dół, pokażę ci wszystko, jak to działa. O, no dobrze. Pijesz wodę z kranu? Piję, a nie powinnam? A w sumie zależy, wiesz, bo jakby woda z kranu może być albo czysta, albo brudna. Podobno jest zdatna do picia. Potrzebuje dodatkowych filtrów? No, jakbyś widziała, co się na filtrze osadza, to myślę, żebyś miała większy sceptycyzm, czy pić taką wodę, czy nie. Opowiesz mi o tym więcej? Nawet mogę ci pokazać. Bardzo chętnie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, jak w najprostszy moim zdaniem sposób oczyścić wodę dla swojego domu, po to, żeby móc pić ją prosto z kranu, a zarazem nie bawić się w przesadne jakby zestawy do filtracji, bo tutaj naprawdę można bardzo poszaleć, tylko później jakby nie zawsze to jest efektywne. Jakby często mi się zdarza widzieć u klientów multum filtrów, których nikt nie wymienia, czyli w sumie nie spełnia to swojego zadania. W takim razie, jak często powinno się wymieniać takie filtry? To zależy. Zależy od tego, jaką wodę masz z wodociągów, bo jakby niestety są różne ujęcia wody, na przykład w Katowicach jest bardzo czysta woda, natomiast nawet w Katowicach, w których jest czysta woda, jak pokażę Ci, jak wygląda filtr czysty, a taki, który ma miesiąc, no jakby już widać, że coś tam na nim się osadza. A to jest naprawdę miasto, w którym jest najczystsza woda na Śląsku. A czy taki filtr potrafi zatrzymać również rzeczy, których my nie widzimy gołym okiem, na przykład pestycydy albo metale ciężkie? To wszystko zależy właśnie jaki filtr, bo generalnie mamy różne rodzaje filtrów. Może być taki filtr właśnie sznurkowy, gdzie jest taki sznurek nawinięty, zwinięty jakby w taki rulon i on po prostu zatrzymuje wszystkie takie mechaniczne jakby osady. Natomiast on ma jakby stopień filtracji, czyli tę najmniejszą rzecz, którą już puszcza na poziomie tam 5 czy 1 mikrona. To jest bardzo małe, ale z drugiej strony no, metale ciężkie czy właśnie pestycydy to są cząsteczki, które przez to po prostu przelecą. Chlor też po prostu przez to przeleci. Więc jakby zatrzyma nam właśnie jakieś piaski, muły, rdze, to wszystko się tam osadzi, ale jakby te takie chemikalia, których no, może nie jest za dużo, bo jakby to spełnia normy, no ale coś tam może jednak być, no nie zatrzyma, no bo nie ma jak, bo to jest po prostu wielkości atomu. To są cząsteczki tak A naprawdę. ile mikronów powinien mieć taki przeciętny filtr dla rodziny, zwykłej, podstawowej rodziny 2+2? Wiesz co, no tak z przedziału od 5 do 100 mikronów, zależy jak bardzo chcemy to dobrze odfiltrować. Jeżeli mamy jeden filtr, taki mały, bo są też takie filtry, gdzie takiej wielkości, malutkie, no to jeżeli tam damy bardzo małe oczko, to on szybko się zabrudzi i trzeba będzie go często czyścić, więc wszystko też zależy, jak dużo uwagi temu chcemy poświęcić, albo jaki filtr wybierzemy, bo jak damy duży filtr, ale o małym oczku, no to on przez to, że ma większą jakby pojemność tego brudu, który może zachować, no to wtedy rzadziej go trzeba wymieniać, więc jakby ja mam takie podejście, że jeżeli chcemy, to róbmy to dobrze, ale dajmy tam po prostu porządny filtr, który jest duży i dzięki temu zachowa więcej rzadziej go trzeba wymieniać. A czy mając taki jeden duży filtr, potrzebuje jeszcze mniejszych, na przykład na prysznic? Nie, tak naprawdę jak masz jeden filtr, to może on obsłużyć cały dom, tylko chodzi o też rodzaj filtru, bo jakby zacząłem o tym, że to są filtry właśnie sznurkowe, czyli takie mechaniczne. One zachowują po prostu te elementy, takie no, cząsteczki, takie w sensie drobinki brudu, może w ten sposób. Natomiast potrzebujemy też coś, co wyłapuje nam te niewidzialne dla oka rzeczy, moim zdaniem. I wtedy jakby mamy taki komplet i to może nam spełnić w zasadzie jeden rodzaj filtru, którym jest filtr węglowy, spiekany. On po prostu jest i może spełnić jedną funkcję i drugą, bo on nie tylko jakby odfiltrowuje te brudy, te takie kawałeczki brudów, które są w wodzie, które widzimy, które zobaczymy na nim, tak jak na przykład ja wziąłem 2 filtry, które akurat ja stosuję pod prysznicem. Jeden jest używany, tylko krótko, bo akurat on ma
no niecały miesiąc, I on ale, już tak wygląda. ale już jest lekko żółty. Natomiast tak po 3-4 miesiącach on jest cały żółty. Jakby, mimo że w Katowicach jest czysta woda, no to dalej coś w niej jest. Ja go głównie używam po to, bo nie chcę mieć po prostu chloru na swojej skórze. Jestem trochę pierdolony. Czy chlor podrażnia skórę? Tak. Jego nie jest za dużo, natomiast on jest, jego dodaje się do wody po to, żeby po prostu usunąć bakterie. Rozumiem. Czyli no, zabijamy coś, no ale jakby no, chlor jest jakby w dużej ilości, znaczy, to nie jest dużo tego, ale jakby no, ja czuję, wyczuwam zapach chloru nawet w wodzie wodociągowej. Raz jest go więcej, raz jest mniej, ale generalnie go wyczuwam. Więc Czyli jakby działa to troszeczkę jak taka większa butelka Daffy. taka dużo większa. Generalnie no, albo masz taki filtr węglowy, tylko to są rozmiary małe, takie standardowe. I jakby do domu unikałbym raczej czegoś takiego. Ja mieszkam w mieszkaniu, więc jakby nie mam gdzie tego zamontować, więc ja mam tylko na prysznicu zamontowany. Tak trochę na pałę chciałoby się rzec. Natomiast jakby spełnia swoją funkcję. Natomiast w domu, jeżeli chcesz odfiltrować wodę w całym domu, no to potrzebny byłby taki 3 razy większy, rozmiar BB10. To jest takie minimum moim zdaniem do domu, bo wtedy tutaj też chodzi o to, że on nie tylko odfiltrowuje właśnie to, co widać, tylko węgiel aktywowany to jest taka wielka gąbka. I ona po prostu wchłania też to, czego nie widać. I jakby wyciąga z wody pestycydy, wyciąga właśnie ten chlor i go jakby Metale akumuluje. ciężkie. Też. Nie wszystkie, ale jakby w sporej części tak. Powiedzcie nam, czy wy używacie takich filtrów do wody? Czy uważacie, że to jest potrzebne? Czy kupujecie wodę właśnie ze sklepu, czy korzystacie z banków? Jakby sam jestem ciekaw, jak wy dbacie o swoją wodę, którą pijecie i którą używacie do gotowania i mycia się i picia. Czyli twoim zdaniem filtr węglowy BB10 jest najlepszą opcją? A czy z takim kompromisem, bo jakby najlepszą opcją byłoby zamontować po prostu 2 filtry. nawet więcej. No, jeden filtr, który nam odfiltrowuje te mechaniczne rzeczy, wstępny, później ten węglowy, później jeszcze drobniejszy węglowy, sznurkowy. Ja już się nawet w tym gubię. A pod kranem na przykład odwróconą osmozę. Tylko to już, wiesz, jakby zawsze jest ten kompromis, jak bardzo chcemy się z czymś bawić, jakby jak dokładnie chcemy coś odfiltrować, a jakby gdzie już jest ok. A powiesz mi coś więcej o tej odwróconej osmozie? I mi, i widzom? Odwrócona osmoza to jest taki sposób filtracji, gdzie jakby wyrzucasz z wody wszystko, absolutnie. Czy jest to już bardzo szczegółowe, takie To jest, prawie woda jest zdestylowana, tylko to też nie do końca jest zdrowe. Bo jak woda nie ma nic, no to z naszego organizmu wyciąga wtedy minerały, no i to nie jest do końca zdrowe. jest Tak. bezwartościowa. No ona jest jałowa bardzo, wiesz? Więc jakby ja mam do odwróconej osmozy takie mieszane uczucia i nie wiem, czy to bym tak wszystkim bezmyślnie polecił, w sensie tak, bierzcie odwróconą osmozę. Niekoniecznie. Tu mogę powiedzieć, że to zawsze będzie ok. Jakby taki filtr jak zamontujesz, ja na przykład to proponuję klientom, no bo to jest takie proste rozwiązanie, które na pewno się sprawdza, dużo polepszy jakość wody, bo i zapach, i jakby smak jest zupełnie inny. Właśnie, czy to wpływa na to? Tak, no bo to będziesz miała taką wodę jak z tych takich dzbanków filtrujących. Tylko że nie musisz na nią czekać, jak nalać, poczekać aż się przesączy, tylko po prostu no, podkręcasz kran i masz. Czyli to też wpływa na kamień, który jest w wodzie? Pytam, ponieważ u mnie w Lublinie herbatę można jeść nożem i widelcem. Tak? Tak. I co, jak zagotujesz herbatę, to pewnie jest taki osad, co nie? Tak, niestety. Wiesz co, kamienia filtry węglowe w całości nie wyrzucają, natomiast wyrzucają na tyle innych elementów, że ta woda jest mniej mętna. Bo jakby pozbywanie się kamienia to jest trochę inny proces jeszcze. I do tego jest stacja zmiękczająca, która zajmuje się tylko jakby tym. Natomiast to jest jakby, o tym mam osobny odcinek i jakby jak masz bardzo twardą wodę, to warto, natomiast nie zawsze to jest takie rozwiązanie, które jest potrzebne. O, może w ten sposób. Czyli jeśli chodzi o kamień, zagłębimy się innym razem. Tak, o kamieniu w wodzie możemy w innym odcinku, natomiast tu jakby to jest takie bardzo uniwersalne rozwiązanie, dlatego o tym chciałem się z Wami podzielić, bo jakby to myślę, że w każdym domu powinno być, moim zdaniem, jakby, bo nie jest to drogie rozwiązanie, bo myślę, że
400-500 zł w materiale się zmieścimy o te elementy, które potrzeba jakby zamontować, bo to nie jest tylko sam filtr, ale ten filtr jakby przy każdej wymianie tego filtra, jego trzeba przepłukać. Bo jak odkręcisz od razu kran z takim świeżym filtrem, to poleci Ci trochę taka czarna woda. No bo ten węgiel jakby, te drobinki tego węgla po prostu polecą dalej, więc jakby dlatego trzeba go przepłukać, więc tam kilka zaworów trzeba zrobić, żeby to móc łatwo robić, no i Marcin, najważniejsze pytanie, czy ja dam radę sama go zamontować, czy potrzebuję tego hydraulika? nie wiem, czy masz w domu zestaw kluczy, czy masz dostatecznie dużą Jestem siłę. kobietą. Wiesz co, znałem kilka kobiet, które same remontowały mieszkania, więc Czyli to wszystko zależy. to wszystko zależy. Ale nie, no tak śmiechy, chichy, ale no myślę, że raczej warto wezwać do tego hydraulika albo naszą firmę też się tym zajmujemy. Dla swoich klientów, których już obsługujemy jako obsługę w ogóle ogrzewania, no to też czasami robimy takie drobne przeróbki czy montaże rzeczy wokoło też tego, no bo ciężko znaleźć specjalistę od takiej drobnej roboty, żeby tylko zamontował filtr, no bo to jest w sumie drobna robota. Ale nie na tyle drobna, żeby zazwyczaj ten zwykły Kowalski sobie z tym poradził, no bo jednak tam te rurki trzeba przyciąć, coś wkręcić, no więc właśnie, odpowiadając na Twoje pytanie, sama pewnie tego nie zamontujesz, ale sama możesz wymieniać, albo Twój chłop może wymieniać, no bo to trochę trzeba siły, żeby odkręcić ten filtr. Ale jakby to już jest do zrobienia później we własnym zakresie jak najbardziej. Marcin, powiedz mi i widzom, czy picie wody, która nie ma filtrów w kranie, jest bezpieczne? Czy na przestrzeni lat możemy poczuć jakiś uszczerbek na zdrowiu? Wiesz co, na pewno picie twardej wody może się skończyć kamieniami nerkowymi. Mam przyjaciela, który ma z tym problem, że jeżeli pije wodę z kranu, to mu się takie coś wytrąca i to nie jest przyjemna sprawa. Natomiast ten filtr akurat tego problemu nam nie rozwiąże, więc jakby twardości wody filtrem węglowym jakby nie rozwiążemy, natomiast wiesz, jakby jakość wody nie ma wpływu, że od razu coś ci się będzie złego działo. I to jest trochę taki problem, że no za 10-15 lat jakby to się, coś może się pojawić albo nie. Ale wpłynie nam to na przykład na stan cery. No mycie się wodą z chlorem no, na przestrzeni lat no, może wysuszać cerę, więc jakby to nie jest duży koszt, bo jakby zamontowanie montaż już z samą usługą, z materiałem, ze wszystkim, to myślę, że koszt rzędu maks 1000 zł, to tak już szalejemy, ale tak myślę, że nawet w trudnym przypadku tyle by to kosztowało. Mówimy tutaj o tym rozmiarze BB10, bo te filtry są droższe po prostu, przynajmniej ten korpus, w którym wkładasz ten filtr. Ale jakby finalnie no to nie jest duży koszt, a jakby zwiększamy szansę, że nasze zdrowie jakby mniej też, to jest tak jak oczyszczacz powietrza. No nie zmieni to wiele, ale też nie kosztuje wiele, a jakby poprawia nam szansę na bycie zdrowym. I to jest taka kolejna cegiełka do tego bycia zdrowym. Dobrze, zakładam taki filtr, załóżmy przykładowo, wydaję na to 1000 zł. Powiedz mi, na ile mi to wystarczy? Szacunkowo. Generalnie wkłady wystarczają na 3 do 6 miesięcy. Jeden wkład ile kosztuje? 50 zł. 50 zł. No więc 100 do 200 rocznie, jeżeli sama sobie jesteś w stanie to wymienić. Świetnie. To nie jest dużo, co nie? Oczywiście, że nie. Więcej kosztuje zrobienie paznokci w ciągu miesiąca, co nie? Pominimy ten aspekt. A o włosach już nie mówmy, co nie? No bo to już jakby, no więc jakby... Mężczyźni nie chcą o tym słuchać. Czyli podsumowując, jak montujemy taki filtr, mamy trochę korzyści. Nie musimy chodzić do sklepu po wodę, targać ją No nie. i w dodatku troszeczkę dbamy o planetę, no bo jednak troszkę oszczędzamy tego plastiku, prawda? No zgadza się, no bo ile w ciągu pół roku tej wody butelkowanej kupisz, ile tych butelek będzie? No butelka dziennie, no to mamy 160 butelek w ciągu pół roku. No a tak tylko, no wiadomo, to też jest troszeczkę tego plastiku w tym wkładzie jest, no ale jakby no Nie też aż tyle. Nie aż tyle, absolutnie nie aż tyle. No. Także podsumowując, moim zdaniem jest to tanie rozwiązanie, relatywnie, jakby tani dodatek do naszej instalacji. Wiele nam wnosi, bo nie musimy tej wody właśnie taskać. Mamy lepszą jakość wody, którą myjemy się i jakby używamy do gotowania. Jest ona dostępna od razu. No i nie jest to na przestrzeni lat taki duży koszt, bo w sumie nawet ten koszt filtru to się zwróci w tych butelkach, które byśmy musieli kupować. Oczywiście, to na 100%, że co nie? tak. Także niech czysta woda będzie z Wami. O.